Efekty dźwiękowe wykonywane na pudle instrumentu smyczkowego oraz innych jego częściach, w tym tapping i hammer-on. Tapping można wykonywać zarówno na strunach, jak i na pudle instrumentu. Specyficzną odmianą tappingu jest hammer-on. Granie na strunociągu zwykle oznaczane jest za pomocą rysunku, ewentualnie pustej nuty kwadratowej. Nieczęsto wykorzystywanym, a ciekawym efektem jest granie na owijkach strun. Oraz dmuchanie w struny. Samo granie na pudle daje nam wiele możliwości, od grania arko w różnych częściach instrumentu do slapów ręką i tappingu. Granie na wycięciu pudła, na pudle oraz slapy o gryf. Tapping na pudle oraz szorowanie kartką po pudle. Instrument można też wykorzystać, kiedy stoi niezależnie na stojaku lub trzymamy go jak wiolonczelę. W układzie pionowym możliwe jest też inne wykorzystanie podstawka i granie na jego boku. Teraz pokażę, jak się wykonuje przykłady, o których była mowa. Zaczniemy od zwykłego tappingu. Tapping na strunach takich przypadkowej wysokości. Brzmi tak. Tapping na pudle. Tutaj można sobie podtrzymać prawą ręką instrument, żeby mieć pełną swobodę, jeśli chodzi o tapping na pudle. Taką doprecyzowaną formą tappingu na strunach jest hammer-on, gdzie bardzo wysoko podnosimy palec i z całej siły uderzamy w wysokość, którą wyznaczył nam kompozytor, tak żeby dźwięk był słyszalny. Możemy też grać na owijkach strun. Na pierwszym wykładzie pokazywałam, jak wygląda scratch na owijkach. Tutaj tak naprawdę ta barwa się wiele nie zmieni, ponieważ owijki implikują swego rodzaju zgrzyty. Natomiast jest to ciekawy efekt, nie trzeba się go bać, jeśli jest napisane w utworze. Też spotkałam się z dmuchaniem w struny. Im szybsze dmuchnięcie zastosujemy, tym bardziej pobudzimy struny. Także jest to możliwe. Też spotkałam się swego czasu z dmuchaniem w F-y. Jeśli instrument jest amplifikowany, faktycznie ten podmuch jest ciekawy do przetworzenia. Jeśli chodzi o pudło, samo granie na pudle, jeśli chodzi też o lewą rękę, to tak jak pokazywałam, tapping w dowolnym miejscu pudła jest możliwy. Też coś na kształt slapów. Te slapy też są możliwe na strunach. W którym miejscu mamy uderzyć, jeśli to ma być doprecyzowane, kompozytor powinien opisać. Jeśli chodzi też dalej już o granie na pudle instrumentu, to smyczkiem możemy grać na różnych jego częściach. W wycięciu na pudle w ten sposób. Można też grać na pudle i grać dźwięk. Oczywiście te efekty powinny być amplifikowane, żeby były dobrze słyszalne. Też jest tak, że pewne efekty fajnie brzmią, jeśli instrument nie jest pod brodą, tylko jest trzymany jak wiolonczela albo w ogóle postawiony na statywie. Tutaj można wtedy wykorzystać dwie ręce do wielu efektów, do wielu slapów. Można grać na tyle deki, uderzając kciukiem na przykład i piątym palcem. Można szarpać za struny, które są za progiem.
I można też oczywiście grać arco w taki sposób, wiolonczela i kontrabas jakby mają tą szansę grać właśnie, będąc w tym ustawieniu, grać arco po podstawku w ten sposób, gdzie można nawet właśnie wydobyć wysoki dźwięk. Jeśli podobał Ci się mój vlog, zapraszam do subskrypcji mojego kanału YouTube, polubienia mojego fanpage'a na Facebooku oraz Instagramie i odwiedzenia mojej strony internetowej.